Niezwykłe losy Jana III Sobieskiego. Zwycięstwa kształtowane przez sojusze, intrygi, zbiegi okoliczności, a może przeznaczenie. Zapraszam do obejrzenia fascynującej opowieści o polskim królu, pałacu w Wilanowie oraz jego budowniczych i opiekunach. Jan III Sobieski. Historia w kamieniu zapisana. Wiwat Jan III Rex Poloniae, królem Piast. Po zwycięstwach nad Tatarami ogromnie wzrosła popularność Jana Sobieskiego. Na Sejmie roku 1673 opiewano owe zwycięstwa, a świetny plan obrony Kresów Rzeczpospolitej, przedstawiony umiejętnie przez hetmana, wzmógł bojowe nastroje szlachty. Kontynuowano więc wojnę, co dało owoc w postaci zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem. Niszcząc pierwszą armię osmańską, Jan Sobieski nie wiedział, że dzień wcześniej zmarł nieudolny król Michał Korybut. Tak oto sama opatrzność otworzyła przed hetmanem i marszałkiem drogę do korony Rzeczpospolitej. Opisujący bitwę chocimską francuski oficer i przyjaciel Sobieskiego Philippe Dupont tak scharakteryzował wielkie dokonania oraz determinację marszałka i hetmana wobec oporu materii i ludzi. Historia w kamieniu zapisana. Oto niedoskonały i słabym piórem pisany opis tej najkrwawszej bitwy, jaka miała miejsce na przestrzeni wieków. Na przestrzeni wieków. Było to zarazem zwycięstwo, które największą sławę przyniosło wodzowi ze względu na okoliczności, jakie je poprzedziły. Dwukropek. A więc parcie hetmana do bitwy, sposób zorganizowania armii, brak doświadczenia żołnierzy, złą pogodę, braki w zaopatrzeniu, a przede wszystkim sprzeciw hetmana litewskiego Paca, który nie chciał brać udziału w bitwie. Krótko mówiąc, ze względu na niekorzystny układ spraw i opór ludzi. Kropka. Na Sejmie Elekcyjnym roku 1674 Sobieski początkowo nie ubiegał się o koronę, choć był bardzo popularnym wśród szlachty zwycięzcą. Miał bowiem hetman zbyt wielu wrogów, by myśleć o koronie polskiej. Pierwotnie popierał francuską kandydaturę wielkiego Kondeusza, bo jeszcze przed elekcją zapowiadał, że nowy król ma nie ulegać obcym interesom i być biegłym w sztuce wojennej. Strach przed kontynuacją wojny z Osmany, która się Wiktorią Chocimską dopiero co rozpoczęła, strach tak wielki, że przez 2 lata nikt z magnatów nie miał odwagi sięgnąć po Wielką Buławę. Oto był prawdziwy elektor króla Jana III. Znamienne, że podczas Sejmu konwakacyjnego w styczniu 1674 roku Litwini pod wodzą nienawidzących Sobieskiego Paców, hetmana i kanclerza domagali się przyjęcia uchwały wykluczającej od korony Piasta. Sobieski dobrze dobierał przyjaciół, zaś przeciwników, jednając pieniędzmi i dostojeństwami, zamieniał w stronników. Niebagatelną rolę odegrała tu fortuna własna i luidory francuskie, którymi Lew Chocimski obdarowywał sowicie także niezdecydowanie. Gdy jednak na pole elekcyjne Sobieski przybył spóźniony 2 maja, pomniejsi pretendenci odpadli już w przebiegach, a dyskutowano jedynie o 2 kandydaturach: Filipa Wittelsbacha, księcia Palatynotu Neuburg oraz Karola V, księcia Lotaryngii.
Pierwszy pretendent był pupilem króla Ludwika XIV, a o drugim, za którym stał dwór wiedeński, sam cesarz Leopold, zamyślający o Polsce, powiadał tak: książę Karol powinien sam sobie tam nieźle poradzić. Wiedząc o tym, Jan Sobieski postanowił ubiec obydwu konkurentów, jak się wydawało, niezbyt szczęśliwych dla Rzeczpospolitej. Jego agitatorami byli każdy husarz, pancerny czy łanowy wracający z Podchocimia, podrodzinne strzechy, a wysławiający cuda męstwa, dobre serce hetmana i dobrodziejstwa swego pana. A także każdy kapłan wiejski opowiadający zambony wiernemu ludowi dzieła Boże przez Polaków pod wodzą hetmana wielkiego Podchocimiem dokonane, nawołując do odśpiewania panu zastępów dziękczynnego Te Deum. Wspaniały wjazd do Warszawy Jana Sobieskiego z doborowym wojskiem, łupami i jeńcami osmańskimi sprawił, że postacie obu pretendentów mocno wyblakły na tle zwycięzcy, stanowiąc przy obradach już tylko tło do wyboru głównego kandydata. Elekcja rozpoczęła się w sobotę 19 maja 1674 roku. Mimo oporu Litwinów, prowadzący elekcję biskup krakowski Trzebnicki, intonując Veni Sancte Spiritus, rozpoczął procedurę wotowania. Świadkiem tego był Filip Dupont, opisujący te zdarzenia następującymi słowy. Gdy stronnictwa Sobieskiego i obu paców popierały z wielką gorliwością odpowiednio księcia Neuburga i księcia Lotaryngii, posłowie z 5 prowincji wraz z kasztelanami i wojewodami oddalili się nieco, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego niełatwego problemu. Przyjrzeli się dokładnie obu kandydatom i porównali ich z zaletami Sobieskiego. W efekcie wahania się wybrali tego ostatniego, będąc przekonanymi, że tylko Sobieski potrafi podnieść państwo ze smutnego stanu, w jakim się znalazło. Kropka. Odnaleźli w nim wszystkie cechy wielkiego władcy. Bez zbędnego deliberowania zakrzyknęli więc: niech żyje Sobieski, zginiemy prędzej niż wybierzemy innego króla. Przykład tej małej grupy podjęła niebawem większa, a już na koniec dnia można było słyszeć w całym królestwie okrzyki: niech żyje Sobieski! Wow. Excellent, monsieur. Przy masowym poparciu braci szlacheckiej i magnatów 21 maja 1674 roku marszałek i hetman Jan Sobieski został obwołany nowym władcą Rzeczpospolitej. Obrany monarchą w atmosferze powszechnego entuzjazmu, Jan III nie od razu mógł uroczyście się koronować w katedrze krakowskiej. Minęły jeszcze 2 lata i kampania wojenna, zanim król elekt włożył koronę na skroniu. To właśnie te chwile uwiecznił rzeźbiarz królewski Stefan Szwaner z zespołem sztukatorów w reliefie Elekcja Sobieskiego 1674. Na płaskorzeźbie widzimy króla ubranego w zbroję antyczną, słuchającego dyskusji senatorów, duchowieństwa i posłów. Na pierwszym planie stoją 2 halabartnicy strzegący spokoju obrad, a nad wszystkimi nosi się duch zgody. W tle kompozycji sterczą liczne kopie, piki, sztandary symbolizujące potęgę militarną Rzeczpospolitej. Unikatowe w skali naszego kraju dzieło rzeźbiarskie przedstawiające scenę elekcji króla Jana III zostało wykonane po 1692 roku. Jednak już na początku XVIII wieku reliefy wilanowskie wymagały napraw.
Wynika to z listów Józefa Fontany i Giovanniego Spazia, pisanych w latach 1720-29 do właścicielki Wilanowa, księżnej Elżbiety Sieniawskiej. Hetmanowa wyrażała troskę o utrzymanie dekoracji we właściwym stanie i zlecała naprawę uszkodzonych płaskorzeźb. W 1725 roku reliefy były konserwowane przez sztukatorów dekorujących elewację obu skrzydeł od strony dziedzińca. Byli to Francesco Fumo i Pietro Innocento Camparetti, którzy realizowali inne reliefy na skrzydle północnym, sławiące bitwy z udziałem hetmana Adama Sieniawskiego. Zgodnie z życzeniem Sieniawskiej, prócz konserwacji płaskorzeźb Sobieskiego, mieli oni wykonać nowe płaskorzeźby naśladujące styl szwanerowski. Tu mała dygresja. Podczas konserwacji przeprowadzonej w latach 30. XX wieku częściowo odtworzono brakujące elementy płaskorzeźby ukazującej elekcję króla Jana III. Dowolność interpretacji była tak duża, że pierwszoplanowym postaciom strażników wymieniono halabardy na szable, przewartościowując ideową wymowę oryginalnego przekazu. Dopiero konserwacja i rekonstrukcja z początku lat 2000, bazująca na wcześniejszych zdjęciach Towarzystwa Opieki nad Zabytkami z lat 20., przywróciła płaskorzeźbom szwanerowskim ich pierwotną formę. 8 reliefów obrazujących zwycięstwa, przewagi i dokonania Sobieskiego znowu mogły cieszyć oczy właścicieli pałacu w Wilanowie. Następną konserwację płaskorzeźb przeprowadzono dopiero pod koniec XVIII wieku.